Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym tutorialu na druty. Tym razem zrobimy sobie być może Wasz pierwszy sweter na drutach. To jest sweter robiony reglanem od góry. Pokażę Wam to krok po kroku. Jest to tutorial naprawdę dla osób początkujących. Może być również dla osób, które nigdy w życiu nic jeszcze na drutach nie zrobiły. Będziemy robić krok po kroku, więc osoby, które już są troszeczkę zaawansowane, mogą uznać, że tych tłumaczeń jest za dużo, ale mi bardzo zależy na tym, żeby naprawdę osoby, które nigdy jeszcze nie zrobiły swetra na drutach, mogły taki sweterek Uno, który widziałyście na początkowych zdjęciach, zrobić razem ze mną. Będę wykorzystywała jedną z moich ulubionych włóczek. To jest włóczka marki Drops Nepal. Bardzo fajna włóczka. Sweterek na początkowych zdjęciach zrobiłam z tego koloru. Na sweter w rozmiarze M, który dzisiaj będziemy razem robić, ja zużyłam dokładnie 8,5 motka. Tutaj no nawet niecałe pół tego 9 motka. Jeszcze tutaj dosyć dużo mi zostało. I to jest włóczka z grupy C, czyli jest to jedna z moich ulubionych grubości włóczek, bo bardzo szybko narasta robótka. 50 gramów waży jeden motek i ma 75 metrów. Szydełko, druty są zalecane 5 mm. Natomiast za chwilę Wam dokładnie powiem, jakich ja drutów użyłam. I fajny jest skład, bo mamy 65% wełny, 35% alpaki. Ten sweterek już był na początkowych zdjęciach, a to jest drugi kolor, który będę robiła dzisiaj. Co potrzebujemy jeszcze? Potrzebujemy 2 par drutów, ponieważ będziemy robić ściągacze. Tutaj jest jeden ściągacz i ściągacz u góry. Będziemy robić rzeczywiście na drutach w rozmiarze 5 mm, a oprócz tego cały sweterek będziemy robić na drutach w rozmiarze 6 mm. I jest to według mnie niezbędne, żeby mieć i piątki, i szóstki, żeby nie robić ściągacza przy szyi tymi samymi drutami, którymi zrobimy resztę, ponieważ ten ściągacz u góry może Wam się rozciągnąć i ten dekolt może niezbyt ładnie leżeć, więc zdecydowanie polecam, żeby zaopatrzyć się w jedne i drugie. Jeżeli będą to Wasze pierwsze zakupy, to ja polecam kupować druty takie, do których się dokręca żyłkę. To jest fajne, bo te żyłki, które sobie kupicie dodatkowo, można wykorzystać również, gdzieś tutaj miałam obok, przy szydełkach tunezyjskich na przykład. Mam kilka tutoriali również na kanale na temat szydełkowania tunezyjskiego. Te same żyłki pasują do tych szydełek, więc lepiej kupić druty wymienne. Zatem para drutów 5 mm, para drutów 6 mm. Dodatkowo potrzebujemy żyłkę, jedną krótką, 60 cm najlepiej będzie ok, drugą długą i tu jest najlepiej 100 cm mieć i trzecią żyłkę tak naprawdę dowolnej długości, bo 2 żyłki będą nam potrzebne do odłożenia na rękawy. Odetniemy korpus i na 2 rękawach przydają nam się żyłki, więc jak już będziemy miały całość korpusu na długiej żyłce i będziemy tam dużo mieć oczek i na tych 100 cm będziemy pracować, to ta jedna, którą będziemy robić kołnierzyk, czyli ta 60 cm, nałożymy jeden rękaw na nią, no i jeszcze jedna żyłka nam się przyda dodatkowa. Może to też być 60 cm, może być dłuższa, może być jeszcze krótsza, obojętnie, bo to jest tylko na chwilę. Co dodatkowo? Dodatkowo potrzebujemy zatyczki do drutów. One są zawsze, zatyczki do żyłek, one są zawsze w zestawie z żyłką, więc mogą być takie klasyczne, jakie są w zestawie z żyłką, albo mogą być jakieś takie fancy, takie jakie ja mam, magnesowe, obojętnie, nie ma to znaczenia. I przydadzą się również 4 markery takie zwykłe, tak jak ja mam tutaj te moje baloniki, plus 1 marker kontrastujący, który będzie nam pokazywał początek okrążenia. Dobrze by było, żeby to nie było 5 identycznych markerów, żeby nam się nic tam nie pomieszało. 4 markery mogą być takie same i 1 kontrastowy. No i czy coś jeszcze? To już chyba wszystko. Nożyczki, ewentualnie igła do wełny, ale najważniejsza jest włóczka, druty i żyłki. Możemy się zabierać do pracy. Na początek musimy nabrać 80 oczek. Przygotowałam sobie druty w rozmiarze 5 mm. Tak jak wspomniałam, to będą druty na kołnierzyk i założyłam je na tą krótszą żyłkę. To jest żyłka o długości 60 cm. I teraz tak, musimy sobie nałożyć najpierw oczka. Na początek nawijamy sobie 10 oczek w ten sposób. Tutaj tej pętelki początkowej nie liczymy. Raz, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mniej więcej tyle włóczki będę potrzebowała do narzucenia 10 oczek, więc teraz odkładam 8 razy tyle, żeby przygotować długość włóczki odpowiednią do nabrania 80 oczek. 3, 4, i 8, mniej więcej. Tak to będzie wyglądało. I teraz tak, kładziemy włóczkę, tą, którą sobie odłożyłyśmy, na górę, a na dole mamy włóczkę idącą do kłębka. I teraz układamy palce. Wkładamy palce lewej ręki w ten sposób do środka i pozostałymi palcami łapiemy, tak żeby nam tutaj powstał taki ładny trójkącik. Czyli tak, włóczka, początek na górę, do kłębka na dole i 2 paluszki w środek i łapiemy. I mamy ten trójkąt taki nasz początkowy. I teraz tak, już łapiemy drut i zaczynamy nabierać oczka na drut. Kładziemy drut w tym miejscu i ściągamy tę włóczkę troszeczkę niżej. Kładziemy drut, ściągamy włóczkę w dół, wkładamy w pętelkę przy kciuku, następnie pobieramy włóczkę, która jest przy palcu wskazującym w ten sposób i przeciągamy pod tą pętelką w kciuku. I teraz wyciągamy kciuk z tej pętelki i kciukiem zaciągamy dolną pętelkę i teraz nam powstały takie 2 pętle na szydełku, na drutach. Na drutach. To jest pierwsze oczko na drucie, a to jest taka pętelka, której nie liczymy, więc dopiero to jest nasze pierwsze oczko. Mam nadzieję, że nie będę się dużo mylić i wiele razy nazywać drut szydełkiem, no ale musicie mi wybaczyć. Dalej podążamy dokładnie tak samo. Ściągamy tą włóczkę niżej, tak jak wtedy, jak kładłyśmy drut i ściągałyśmy. I teraz mamy pętelkę przy kciuku. Następnie narzucamy drutem pętelkę przy palcu wskazującym i przez tę pętelkę przeciągamy. Wyciągamy kciuk i zaciągamy nitkę. Mamy drugie oczko. Znowu pętelka, palec wskazujący, pętelka, ściągamy. Trzecie oczko. Pętelka przy kciuku, palec wskazujący, przez pętelkę wyciągamy palec. Wyciągamy kciuk i mamy czwarte oczko i w ten sposób narzucamy dokładnie 80 oczek. Staramy się też, żeby te oczka, które tutaj są, żeby one były luźno, bo narzucamy je na jeden drut. Są też takie metody, że narzucamy na 2 druty złączone razem, właśnie po to, żeby te oczka były luźniutkie, ale my się postaramy, żeby były luźne i nie musimy tego robić w ten sposób. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i tak dalej, aż do 80. Mam nabrane 80 oczek. W prawą rękę łapię ten drut, na którym jest włóczka idąca do kłębka i końcówka, a to będzie lewy drut i wszystkie oczka ładnie sobie przesunęłam na żyłce, tak, żeby trochę oczek znalazło się na lewym i trochę na prawym drucie. Pilnujemy również tego brzegu, żeby on nigdzie nie był poskręcany. Rozkładamy tak i patrzymy, czy nam się to tutaj nigdzie nie pozwijało. To jest bardzo ważne, bo jak nam się zwinie, no to będzie krzywy kołnierzyk. I teraz pamiętacie, jak mówiłam, że pierwszą tą pętelkę, którą nabrałyśmy, która nam się nabrała z pierwszym oczkiem, jej nie liczymy jako oczko. Ona nam posłuży teraz do zamknięcia okrążenia. Wbijamy się prawym drutem pod tę pierwszą pętelkę i ściągamy ją z drutu. Przekładamy z lewego na prawy. Następnie kolejne oczko, to pierwsze prawidłowe oczko, przerabiamy na prawo, czyli wbijamy się od tej strony pod pętelkę, pod to oczko, pobieramy włóczkę, tak jakbyśmy wędką rzucały, od góry pobieramy i przeciągamy pod tym oczkiem i ściągamy z drutu. Następnie lewym drutem wbijamy się od tej strony pod tę pętelkę, którą zdjęłyśmy przed chwilą. Tu jest oczko przerobione, tu jest pętelka i nad tym pierwszym oczkiem przekładamy tę pętelkę. Ja sobie to oczko właściwe przytrzymuję tutaj paznokciem prawej ręki, a to
ściągam z drutu w ten sposób. Teraz tą końcówką tutaj sobie zaciągamy wszystko ładnie, żeby się dobrze prezentowało. Zaciągamy tutaj tę końcóweczkę, zaciągamy również końcówkę tą idącą do kłębka, żeby te oczka nam się tutaj ładnie zbliżyły do siebie i mamy zamknięte okrążenie i tym samym mamy początek pierwszego okrążenia, a zatem musimy założyć pierwszy znacznik, który będzie nam pokazywał, gdzie jest początek okrążenia. Przy robieniu ściągacza, przy robieniu kołnierzyka będzie nam potrzebny tylko i wyłącznie na razie jeden marker, więc zakładamy na prawy drut teraz marker i niech on sobie tutaj na nas ładnie czeka. A my przechodzimy do pierwszego okrążenia i będziemy robić ściągacz 1 na 1, czyli na zmianę oczka prawe i oczka lewe. Postaram się to pokazać powoli i dokładnie dla osób nawet takich, które nigdy nie miały drutów w ręce, żebyście nie miały problemu. Już wiemy, jak zrobić oczko prawe, tak? Wbijamy się w oczko tutaj, prawym drutem od tej strony wbijamy się w oczko, pobieramy włóczkę i przeciągamy, tu może z tej strony widać, przeciągamy, chodź, tu i wyciągamy do góry i już spada nam z drutu ta pętelka i mamy piękne prawe oczko. Zobaczcie, widzicie tę literkę V? Mamy prawe oczko. Następne oczko to będzie oczko lewe. Oczka lewe zazwyczaj wydają się troszeczkę trudniejsze, natomiast też trzeba sobie wypracować na nie swoją jakąś tam metodę i już wtedy jest ok. Przekładamy włóczkę idącą na kłębek, do kłębka, tak żeby była z przodu lewego drutu. Wbijamy się prawym drutem od tej strony pod kolejne oczko. I teraz wykorzystamy środkowy palec lewej ręki, żeby owinąć jakby drut tą włóczką, która idzie do kłębka. I teraz zobaczcie, tutaj jest owinięcie i przy pomocy prawego drutu tę włóczkę, którą teraz owinęłam, wyciągam pod tym oczkiem na drugą stronę. I to jest oczko lewe, które schodzi pięknie z drutu. Za chwilę pokażę to oczywiście jeszcze raz. Przechodzimy do następnego oczka. Następne oczko to będzie oczko prawe. Od tej strony wbijamy się w oczko, pobieramy włóczkę, przeciągamy pod oczkiem, oczko prawe. Następne oczko lewe. Włóczka do kłębka idąca idzie na drut od przodu, wbijamy się prawym drutem od tej strony, owijamy, ściągamy jakby tę włóczkę w dół i wyciągamy ją w drugą stronę. Może jeszcze raz, bo chyba się schowaliśmy poza kadrem. Włóczka na drut, wbijamy się od tej strony, ściągamy włóczkę w dół i takim ruchem wyciągamy w drugą stronę i ściągamy z drutu. Prawe oczko od prawej strony pobieramy włóczkę, przeciągamy pod spodem, włóczka do przodu, wbijamy się od tej strony, ściągamy włóczkę w dół i to, co zostało ściągnięte, wyciągamy z drugiej strony. Widzicie? To jest dokładnie ta nitka, która od tej strony pod oczkiem została przełożona. I na zmianę pracujemy. Oczko prawe, oczko lewe, oczko prawe, oczko lewe, oczko prawe, oczko lewe. W ten sposób przerabiamy aż do znacznika. Ostatnie oczka na prawo i ostatnie oczko okrążenia na lewo. To przedostatnie oczko nam się może tutaj ładnie rozluźnić, ale nic nie szkodzi. Ciągniemy tą końcówkę i ładnie się wszystko zamyka. I teraz robimy cały czas tak samo. Nic tutaj się nie zmienia. Przekładamy tylko znacznik. To jest na razie takie symboliczne, gdzie jest początek okrążenia, a my cały czas robimy prawo, lewo, czyli zrobiłyśmy teraz lewe oczko, przechodzimy do pierwszego oczka okrążenia i robimy prawe. Następne oczko, oczko lewe, następne oczko
oczko prawe, następne oczko na lewo. Jeszcze tutaj może pokażę teraz, w jaki sposób robimy to lewe, bo w drugim okrążeniu jest to już bardziej widoczne. Prawe, zobaczcie, rozciąga nam się, o, jak są rozciągnięte te oczka, to lepiej widać. Pobieramy włóczkę i pod tym oczkiem przeciągamy na prawo, a teraz uwaga, uwaga, robimy oczko lewe, wbijamy się od tej strony, włóczka w dół i zobaczcie, też mam już rozciągniętą tą pętelkę, to lepiej to widać. Przez tą pętelkę wychodzi nam włóczka i zrobiło się oczko lewe. Oczko na prawo, kolejne oczko na lewo. Różne są metody robienia tych lewych oczek. Mnie ta metoda z ściąganiem włóczki w dół środkowym palcem się sprawdza. Niektórzy, jak sobie zawijacie w ten sposób, o, na kilka razy na wskazującym palcu, to robią to tym wskazującym palcem, a ja trzymam tylko tak, więc mnie by było ciężko, bo mi spada wtedy włóczka. Dlatego wykorzystuję do tego właśnie ten środkowy palec. A jakie macie tam, jakie sobie wypracujecie metody robienia tych lewych oczek, no to już zależy od Was. Ważne, żeby wykorzystywać, ważne, żeby robić jedną metodą, bo są różne metody oczek lewych, oczek prawych. Może to tutaj nie jest odpowiedni moment, żeby to tłumaczyć. Lewe, prawe. Lewe, tu mi podskakuje ten znacznik. Prawe, lewe, prawe. I słuchajcie, tak robimy do końca okrążenia i do następne okrążenie i następne. Tylko i wyłącznie w miejscu ze znacznikiem po prostu przesuwamy z lewego drutu na prawy ten znacznik i na razie to jest wszystko. Jaki szeroki sobie zrobicie ten ściągacz, to też zależy od Was, jak Wam się będzie podobało. Ja zrobiłam w tym różowym sweterku dosyć szeroki, może tym razem zrobię trochę węższy, zobaczę potem, która wersja bardziej mi się będzie podobać, bo w tym różowym sweterku ściągacz jest dosyć szeroki. Zatem robimy kolejne okrążenie. Przypominam, że w tym miejscu nic się nie zmienia. Robimy cały czas prawo, lewo, aż uznacie, że ściągacz już jest ok. Zrobiłam już mój ściągacz. Jak widzicie, on nie jest zbyt szeroki. Ma 2 cm z małym kawałeczkiem. I już teraz zabieram się za główną część. Teraz będziemy przechodzić na reglan. Mam tutaj jeszcze do tego mojego znacznika oznaczającego początek rzędu mam jeszcze jedno oczko lewe do przerobienia. I teraz tak, mamy dokładnie 80 oczek naokoło. Musimy je podzielić. Łączenie okrążenia, ponieważ tutaj no minimalnie, ale delikatnie widać przy tym ściągaczu, gdzie jest początek, gdzie jest łączenie okrążeń. Chciałabym sobie zaplanować, żeby ono mi się znalazło dokładnie z tyłu, żeby nie było widać, żeby tutaj był pięknie przód. Podział robimy teraz przy pomocy znaczników. Dzielimy te 80 oczek na 25 na przód, 25 na tył i po 15 na rękawy. Teraz są nam potrzebne te 4 znaczniki, które pokazywałam na początku. Ja będę... O, jeden mi właśnie spadł. Mam 4 znaczniki i będę je zakładać, ponieważ chciałabym, żeby na plecy było również 25 oczek, a tutaj mam na środku znacznik, no to mniej więcej na pół, no to gdzie? 12. Najpierw zrobię 12 oczek, założę znacznik, tak mniej więcej, żeby później było 13 po drugiej stronie i wtedy ładnie początek okrążenia wypadnie mi na środku. Teraz już kończymy, już mamy zrobiony ściągacz, więc robimy jedno pełne okrążenie jeszcze na drutach piątkach na prawo. I jest to okrążenie właśnie takie, w którym chcemy po prostu umieścić znaczniki w odpowiednich miejscach. Więc przerabiamy wszystkie oczka na prawo. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i zakładam znacznik. Znacznik zawsze na prawy drut. I teraz 15 na rękaw, znowu na prawo. Raz, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, znacznik. I w ten sam sposób teraz mamy plecki, czyli 25, mamy przód, 25 oczek, znacznik, drugi rękaw, czyli 15, znacznik, no i już wtedy podążamy oczkami, podążamy prawymi oczkami do łączenia i tu się spotka. Jedno okrążenie zrobione, odcięte rękaw, to znaczy oznaczone już miejsca, gdzie będzie rękaw, przód i tył. I w tych miejscach, gdzie są znaczniki, będziemy dodawać oczka reglanowe, natomiast teraz się zatrzymujemy, ponieważ to jest moment na zmianę drutów. Tak jak wspomniałam, najlepiej mimo wszystko mieć druty odkręcane, ponieważ teraz na razie nic nie musimy trudnego zrobić, poza tym, że sobie odkręcam te druty. Na razie będę pracowała na tej samej żyłce i przykręcam sobie grubsze. Tym razem przykręcam 6 mm. I drugi drut tak samo. Wyciągamy, odkręcamy i wymieniamy na grubszy. Dlatego myślę, że zdecydowanie lepsza opcja to są właśnie te druty z wymienną żyłką. Mam wymienione druty na grubsze. Od teraz będziemy pracować tylko prawymi oczkami, więc już będzie łatwiej. Tak naprawdę ściągacze są według mnie najtrudniejszym elementem, a później już jest dużo łatwiej. Teraz, bo pewnie będą mi tutaj hałasować te znaczniki, to najpierw powiem, co będę robić, żebym mogła potem wyciszyć głos, żebyście nie musiały tu się denerwować tym stukaniem. Przechodzimy tuż prawie że do znacznika pierwszego oczkami prawymi. Zatrzymujemy się jedno oczko przed znacznikiem. Jestem jedno oczko przed znacznikiem, w tym miejscu wykonam narzut. To będzie dodatkowe oczko dodawane na reglan. Dodajemy jedno oczko tuż przed oczkiem, gdzie jest znacznik, i za kolejnym oczkiem, za kolejnym znacznikiem. Za chwilę to zresztą pokażę. W jaki sposób robimy narzut? Po prostu prawym drutem robimy coś takiego. Albo sobie lewą ręką narzucamy, albo łapiemy prawym drutem. I teraz już przechodzimy i przerabiamy to kolejne oczko. Następnie znacznik przekładamy na prawy drut. Przerabiamy kolejne oczko i robimy kolejny narzut. Czyli mamy dwa oczka prawe w środku pomiędzy dwoma narzutami. Dalej przerabiamy dokładnie tak samo do kolejnego znacznika. Kiedy będzie jedno oczko do znacznika, to się zatrzymujemy i znowu będziemy robić narzuty. Zobaczcie, ten narzut jest tutaj pomiędzy oczkami prawidłowymi. To jest ta dodatkowa nić, która będzie stanowiła dodatkowe oczko. To okrążenie jest dosyć trudne, ponieważ wymieniłyśmy druty na grubsze, więc ciężko te oczka przesuwają się na drucie. Od następnego okrążenia już będzie znowu łatwiej. Mam jedno oczko do znacznika, więc robię narzut. Przerabiam to oczko na prawo. Przekładam znacznik na prawy drut. Następne oczko również przerabiam na prawo i robię kolejny narzut. I znowu prawymi oczkami przerabiamy aż do kolejnego znacznika i kiedy będzie jedno oczko do znacznika, to przed tym oczkiem robimy narzut, następnie oczko przerabiamy na prawo, przerzucamy znacznik, kolejne oczko również na prawo i narzut. I tak pracujemy do końca. Spotykamy się na łączeniu. Jestem już na początku kolejnego okrążenia i teraz przerabiamy oczka na prawo,
aż będziemy miały 2 oczka do znacznika, czyli aż dojdziemy do tego narzutu. I pokażę Wam, w jaki sposób przerabiamy narzut. Reglan będziemy wykonywać w ten sposób, że w jednym okrążeniu robimy narzuty. Łącznie mamy 4 znaczniki, przed którymi dodajemy i za którymi dodajemy po jednym narzucie, czyli razem na okrążenie dodajemy 8 narzutów, 8 dodatkowych oczek. W jednym okrążeniu robimy narzuty, a w drugim okrążeniu, które pokażę teraz, przerabiamy te narzuty. Wszystkie na prawo, ale w jaki sposób to pokażę za chwilę. I tak robimy na zmianę. Jedno okrążenie z narzutami w tych 4 miejscach, czyli łącznie 8 narzutów, a później jednym okrążeniem przerabiamy wszystkie oczka na prawo i przerabiamy również narzuty. Zatem teraz prawymi oczkami ja przechodzę do narzutu i pokażę, w jaki sposób go przerobić. Mam tutaj narzut, to już nie jest oczko, tylko to jest ten narzut i mamy 2 opcje przerobienia. Jeżeli przerobimy w ten sposób, tak jak normalnie przerabiamy prawe oczka, to ta dziurka, która tutaj jest, ona zostanie. I to jest taka metoda, że są takie sweterki, które właśnie tam, gdzie jest reglan, mają takie dziureczki. Po jednej i po drugiej stronie, gdzie był znacznik, mają właśnie takie pary dziurek. Bardzo ładnie to wygląda, do niektórych sweterków pasuje, natomiast my ten dzisiaj sweterek zrobimy z zamkniętymi tymi dziurkami, nie będzie dziurek. I w tym celu musimy przerobić oczko przez tylną nitkę. Zobaczcie, tu jest przednia nitka tego narzutu, a tutaj jest tylna nitka i ja się wbijam pod tę tylną nitkę. Nie tutaj, tylko szukam tylnej nitki tego narzutu i wbijam się pod tę tylną nitkę i przerabiam na prawo. Czyli normalnie pobieram włóczkę tak jak zawsze i na prawo przerabiamy. I zobaczcie, ta dziurka się zamknęła, ona zniknęła teraz. Następne oczko na prawo. Przekładamy znacznik. Następne oczko na prawo. I mamy znowu narzut. I narzut również. Nie przez przednią nitkę, żeby nie zostawić tej dziurki, tylko przez tylną nitkę. I w ten sposób mamy przerobione narzuty i tak przerabiamy wszystkie narzuty, a w następnym okrążeniu znowu dodajemy oczka na reglan. Ja jeszcze przejdę do jednego znacznika i tam przerobimy jeszcze raz wszystko razem. Mamy narzut. Narzut przerabiamy przez tylną nitkę. Następne oczko na prawo. Przerzucamy znacznik. Następne oczko na prawo. I ponownie narzut przez tylną nitkę. I kolejne oczka również na prawo. Przerabiamy w ten sposób wszystkie narzuty. Kiedy dojdziemy tutaj do tego mojego znacznika pokazującego rozpoczęcie nowego okrążenia, po prostu przechodzimy płynnie, robiąc prawe oczka, aż dojdziemy znowu tu do tego miejsca, gdzie jest pierwszy znacznik. To okrążenie, które robimy teraz, jest z przerabianiem narzutów. Następne okrążenie to będzie okrążenie z narzutami, więc znowu zatrzymuję się, kiedy jedno oczko będzie do znacznika i w tym miejscu wykonam narzut. Następnie to oczko przerobię na prawo, przerzucę znacznik na prawy drut, to oczko przerobię na prawo, a tu w tym miejscu ponownie zrobię narzut. I kolejne oczka tak samo. I będzie następny znacznik i tak samo. Zatrzymam się jedno oczko przed znacznikiem, zrobię narzut, oczko na prawo, przerzucam znacznik, oczko na prawo, narzut i kolejne oczka na prawo. I tak dokończę okrążenie
W następnym okrążeniu będę przerabiać narzuty, czyli będę robić takie okrążenie jak teraz. I zobaczycie za kilka rzędów, jak pięknie w tych miejscach, gdzie są znaczniki, buduje nam się reglan. Wszystko będzie się pięknie rozszerzało i będzie dodawane tutaj, będą dodawane dodatkowe oczka, które będą właśnie budowały tę linię reglanu, która bardzo ładnie, bardzo elegancko wygląda. Myślę, że z tym sobie poradzicie, więc spotykamy się za kilka okrążeń. Spójrzmy, jak wygląda robótka. Już tutaj bardzo, bardzo ciasno jest na tej króciutkiej żyłce, więc zatrzymuję się na chwilę. Będę wymieniała żyłkę na dłuższą i dokładnie Wam to pokażę, w jaki sposób to zrobić. Spójrzmy też na jedno z tych poszerzeń reglanu, jak to wygląda. Tutaj widać, te oczka są pięknie dodawane, ładny pasek w środku z tych prawych oczek, które normalnie przerabiamy, się tworzy. Myślę, że to wygląda bardzo, bardzo ładnie. Zatem zamiana żyłki na dłuższą. Ja wymieniam żyłkę od razu na taką o długości 100 cm. Układam robótkę przed sobą i teraz prawy drut odkręcam z tej krótszej żyłki i na końcówkę zakładamy bloker koniecznie, bo nam z tej krótkiej żyłki mogą za chwilę oczka pospadać. Więc teraz zakładamy tutaj bloker. Natomiast drut, który odkręciłyśmy, przykręcamy do dłuższej żyłki. I teraz, jeżeli macie krótszą żyłkę niż 100 cm, na przykład chcecie najpierw wymienić sobie na 60 albo na 80, to też warto na końcówkę tutaj również zamontować bloker. Jeżeli jest ryzyko, że Wam oczka spadną. U mnie tego ryzyka nie ma, bo na żyłkę 100 cm zakładam mimo wszystko nie jakąś tam nie wiadomo jaką liczbę tych oczek, więc ja tego blokera nie zakładam. I teraz łapiemy robótkę dokładnie w ten sam sposób, jak do tej pory. Tutaj mamy bloker zamiast drutu, a przerabiamy po prostu tym nowym drutem i dzięki temu z lewego drutu oczka będą nam przeskakiwały od razu na prawy drut z żyłką i tak przerabiamy do końca. W którym momencie też to jest ważne, ja to zrobiłam. Zrobiłam to w momencie, kiedy miałam okrążenie z narzutami, a teraz będę miała okrążenie z przerabianiem tych narzutów. Tak jest łatwiej niż wykonywać narzuty takim odłączonym, można powiedzieć, drutem. Zatem prawe oczko. Będę przerabiała, wyłączę dźwięk, bo tutaj nam to wszystko podskakuje na stole. Po prostu przerabiamy w taki sposób, jak zawsze, z tym, że te oczka lądują już na nowym drucie z nową żyłką. Tutaj mamy narzut przerabiamy tak jak zawsze przez tylną pętelkę. Następne oczko to oczko prawe i zobaczcie, co się dzieje. Na ten nowy drut przechodzą nam wszystkie oczka. Robimy tak do samego. I zobaczcie, ostatnie oczko spadło już z drutu. W tym momencie odkręcamy drut z tej żyłki, która już jest tutaj nam niepotrzebna. Przykręcamy go do tej końcówki i dalej pracujemy tak samo. Teraz mamy większe druty, więc można sobie to wszystko rozprostować, można nawet na siebie przymierzyć. Pracujemy dalej, tworząc regał. Mam już zrobioną większą część swetra. Zobaczcie, jakie to jest fajne, że jednocześnie robimy część rękawów, przód, tył
i drugi rękaw, więc tak naprawdę teraz, kiedy zabierzemy się za odcinanie rękawów, to już będziemy mieć naprawdę sporą część gotową. Pokażę Wam jeszcze jeden gadżet, którego ja tutaj użyłam, a który bardzo mi się przydaje. Żyłka 100 cm mimo wszystko w pewnym momencie też się robi za mała, żeby dało się przymierzyć sweter, a to jest podstawa, żeby dobrze to wszystko pasowało, więc ja mam taką dodatkową żyłkę. To jest taka rurka pusta w środku, którą nakładam z jednej strony na drut i z drugiej strony na drut i później na tej żyłce przesuwam sobie oczka właśnie po to, żeby można było je poprzesuwać, żeby można było porządnie przymierzyć sweter. I ja już teraz w tym momencie zabieram się za odcinanie rękawów. Sprawdzam przede wszystkim po długości reglanu. Mój reglan ma w tej chwili już ponad 24 cm. Dla rozmiaru M to jest idealnie. Resztę informacji zostawię Wam w opisie. Zatem odcinam rękawy, zabieram się za resztę. Jestem na rozpoczęciu okrążenia. To ważne, żeby przed odcinaniem rękawów być na tym okrążeniu, na którym przerabiamy wszystkie narzuty. Czyli ja teraz mam wszystkie narzuty przerobione i teraz normalnie oczkami prawymi dochodzę do pierwszego znacznika i tutaj pokażę, w jaki sposób odcinamy rękawy. Muszę sobie już przygotować dodatkowe żyłki do odkładania rękawów i blokery do żyłek. Jestem w miejscu pierwszego znacznika. Znacznik ściągam. Już teraz wiem, że to będą oczka na rękaw. Ten drut prawy trochę wyciągam, żeby mi oczka z niego nie pospadały. A teraz z tego lewego drutu wszystkie oczka aż do kolejnego znacznika przekładam na żyłkę dodatkową. I założyłam sobie żyłkę z powrotem tą, którą miałam na ściągaczu góry, tą 60 cm. Na końcu jest zablokowana. Założyłam jakikolwiek drut, ja mam akurat tutaj 5 mm i teraz zabieramy się za zdejmowanie oczek na tę żyłkę. Po prostu robimy to w ten sposób, że wbijamy się od tej strony i przekładamy po kolei wszystkie oczka na ten dodatkowy drut. Wszystkie oczka aż do kolejnego markera. Ostatnie oczko zdjęte, drugi marker również możemy zdjąć. Teraz wyciągamy ten dodatkowy drut, odkręcamy go i zakładamy drugi bloker. I mamy w ten sposób odłożone już. Mamy odłożone oczka na pierwszy rękaw. I teraz do końca, do momentu, kiedy zabierzemy się za rękawy, ta żyłka tutaj będzie z boku. A my teraz wracamy, tutaj sobie to zostaje w środku, a my wracamy do naszej właściwej części przodu i tyłu swetra. I teraz będziemy wykonywać narzut oczek na podkrój pach. Nie robimy zbyt dużo tych oczek na narzut. Wkładamy dłoń w ten sposób, wkładamy tutaj pod włóczkę i znowu nam powstaje taki trójkąt, tak jak na początku przy narzucaniu na ściągacz. I narzucamy teraz 3 oczka. Wbijamy się tutaj, łapiemy włóczkę od góry, wyciągamy i zaciągamy kciukiem. To jest pierwsze oczko. Jeszcze raz powolutku pokazuję drugie. Łapiemy w ten sposób włóczkę. Wbijamy się tutaj od spodu, następnie od góry i w dół. Wyciągamy kciuk i zaciągamy go. Drugie oczko. I znowu od spodu, od góry wyciągamy. Wyciągamy kciuk i zaciągamy to. I teraz tak, mamy już narzucone te 3 oczka. Pomijamy żyłkę, która jest w środku, na której mamy odłożone oczka na rękaw i po prostu przerabiamy dalej na prawo. Tutaj najważniejsze też jest to pierwsze oczko. Staramy się to wszystko tutaj robić maksymalnie ciasno, żeby jak najmniejsze dziurki później przy przerabianiu nam powstały.
ten sposób przechodzimy do kolejnego znacznika i odkładamy drugi rękaw na żyłkę. Wszystkie oczka aż do kolejnego znacznika przerobiłam na prawo. Ściągam znacznik, już go odkładam i teraz ponownie mam żyłkę i drut i tym razem ta żyłka jest dłuższa, akurat u mnie 80 cm ma. Wyciągam znowu prawy drut, żeby mi oczka nie pospadały i oczka z lewego drutu aż do kolejnego znacznika przekładam na tę żyłkę. Nie trzeba też robić, jeżeli nie macie na przykład innego rozmiaru drutów jeszcze albo tyle żyłek tych odkręcanych, to można nałożyć te oczka przy pomocy igły również na przykład na kawałek włóczki w jakimś kontrastującym kolorze, później zawiązać te końcówki, też tak można, a później po prostu po przerobieniu tułowia na te druty, które macie i na tę żyłkę, którą macie, po prostu to przerzucić później w drugą stronę. Teraz mam takie fajne blokery, które tu się ładnie magnetycznie zapną. Jest to super, super wygodne. Wracamy do części tułowia. Narzucamy 3 oczka, tak jak poprzednio. Raz, 2, 3. I kontynuujemy, pozostawiając w środku oczka na rękawy, kontynuujemy przerabianie na prawo tułowia. I teraz będziemy wykonywać tułów w ten sposób, że robimy po prostu kolejne okrążenia oczek na prawo, tak daleko, jak długi ten sweter chcemy mieć. Jedyny znacznik, który teraz zostaje, to jest znacznik oznaczający początek okrążenia. Pozostałe znaczniki już nie będą teraz potrzebne. Przejdę teraz przez początek okrążenia do pierwszego podkroju pachy, żeby pokazać, w jaki sposób pachę przerobić, a później już będziemy robić tylko kolejne okrążenia oczek prawych. Kiedy jesteśmy już tutaj blisko tego podkroju pachy, oczka, które tam się na pewno to wszystko rozsuwa, o tak jak po tej stronie widać, tutaj widać, wszystko się rozsunęło. Ściągamy te oczka tutaj wszystkie, te, które są na podkrój pachy, bliziutko na druty, po to, żeby jak najbardziej estetycznie nam się to za chwilę przerobiło. Wszystko przerabiamy na prawo, łącznie z tymi narzuconymi dodatkowo oczkami. Przysuwamy sobie cały czas jak najbliżej i staramy się, żeby te oczka, które są na narzut i oczko wcześniej, zostało przerobione naprawdę ciasno. Wtedy to nie będziemy miały dużych tutaj dziurek przy przerabianiu rękawów. Mam pierwszy narzut, przerabiam go na prawo, drugi narzut, bliziutko, ciasno na prawo i trzeci narzut również na prawo i oczko za narzutami na prawo. My sobie poradzimy z tymi dziurkami, bo jak będziemy przerabiać rękawy, to będziemy tam dodatkowe oczka przerabiać, dlatego narzuty pod pachę są tylko 3. Także tutaj nie ma strachu. Obędzie się, myślę, bez zszywania, natomiast zawsze można również na lewej stronie swetra dodatkowe przyszycie. Ja w niektórych swetrach musiałam to zrobić, w 2 chyba, takie dodatkowe przyszycie od spodu, żeby po prostu te dziurki były jak najmniej widoczne. Więc tutaj nic trudnego się nie dzieje, przerabiamy narzuty po prostu na prawo i teraz lecimy do drugiego rękawa, podobnie przerabiamy narzuty na prawo i dochodzimy do miejsca ze znacznikiem i tutaj też tylko przekładamy znacznik i znowu oczka na prawo. Tutaj już będą ładne oczka, już tego nie muszę pokazywać, więc po prostu tworzymy kolejne okrążenia i robimy je tak daleko, jak długi sweter chcemy mieć. A później spotkamy się, żeby zrobić razem ściągacz dolny, no i przejdziemy do rękawów.